Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj zapraszam na kolejny film, taki troszkę inny, o ukrytych kosztach fotografii. Pierwszym kosztem, który dla mnie był ukryty, który mnie zaskoczył, to koszt baterii, ale właściwie fakt, że posiadając system bezlusterkowy, trzeba po prostu dokupić sobie baterii do aparatów i te baterie są też potrzebne oczywiście do akcesoriów takich jak na przykład lampy błyskowe. Kolejnym kosztem, którego się nie spodziewałam, były paski. Każdy aparat przychodzi z paskiem, ale bardzo szybko się okazało, że paski, które oferują producenci aparatów, są mi po prostu niewygodne, bo są zbyt krótkie, bo są zbyt szorstkie. W związku z czym zaczęłam inwestować w przeróżne paski, czy to takie na nadgarstek, jak ten, który teraz Państwo widzicie, czy takie na szyję, które pozwolą mi nosić aparat tak, jak lubię, czyli z boku, a niekoniecznie na karku. Następny koszt, który też mnie zaskoczył, a który powiązany jest z paskami, to wszelkie torby, plecaki, czyli sposób, w jaki przenosimy aparaty. I tak jak kupiłam mojego pierwszego EM10 Mark II, to on przyszedł z malutką torbą, do której mieścił się aparat i obiektywy i nic więcej. W związku z tym zaczęło się moje poszukiwanie idealnej torby, idealnego plecaka na przenoszenie sprzętu i podróżowanie ze sprzętem. I oczywiście na jednej torbie się nie skończyło. Kolejny koszt, który mnie zaskoczył, to wszelkie takie rzeczy, które mają chronić nasze sprzęty i to mnie też zainspirowało, żeby ten film nagrać, jak naklejałam tą właśnie oto szybkę na ekran aparatu. I to są wszystkie te akcesoria, które chronią nasze albo obiektywy, albo aparat, czyli na przykład te osłonki przeciwsłoneczne na obiektywy, jakieś takie torebki, czy też sakwy na obiektywy i oczywiście filtry ochronne, czy też filtry UV, które chronią przednią soczewkę obiektywu, których nie mam na każdym obiektywie, ale na niektórych, zwłaszcza na tych droższych, mam, bo boję się zarysować soczewkę. Kolejny koszt to oświetlenie. Jak już zrozumiałam, że fotografia to tak naprawdę malowanie światłem, no to zaczęłam inwestować nie jakoś dramatycznie, ale w jakieś drobne oświetlenie i stąd też lampa, stąd też jakieś dyfuzory, parasolka, statyw oświetleniowy, czy też takie małe lampki LED, które swoją drogą bardzo polecam do fotografii produktowej, dodatkowe koszty. Następny koszt to akcesoria. Przez akcesoria mam na myśli wszystkie takie dodatkowe rzeczy, jak na przykład statyw czy adaptery do szkieł manualnych, jak filtry, takie jak filtr polaryzacyjny czy filtr ND, wszelkie rzeczy do czyszczenia też naszego sprzętu, jak gruszki, płyny, ściereczki. Tutaj też widzicie Państwo mikrofony, których używam do nagrywania już filmów na YouTube, czy też na przykład uchwyt do aparatu, jak tutaj widać ten uchwyt do EM5 Mark III. Wszystkie dodatki, które nie są ani aparatem, ani obiektywem. Kolejny koszt, który mnie troszkę zaskoczył, to będą karty pamięci. To znaczy, wiedziałam, że karta pamięci będzie potrzebna, natomiast nie rozumiałam tych wszystkich niuansów, które są z kartami pamięci związane. I pamiętam moje zaskoczenie, jak kupiłam EM1 Mark II i przełożyłam tą kartę, którą miałam w EM10 Mark II w nim i chciałam skorzystać z ProCapture. I jak szybko tej karty brakło, nie pamięciowo, ale jeśli chodzi o szybkość zapisu. I to kolejny koszt, trzeba zwracać uwagę na prędkość zapisu karty, nie tylko na jej pojemność, żeby nasz aparat w pełni mógł wykorzystywać wszystkie funkcje, jakie nam oferuje. A skoro karty pamięci, to też i pamięć i moc naszego komputera, mojego komputera. W związku z tym już jest dysk zewnętrzny, który jest praktycznie pełniutki. Pamięć komputera teraz jest troszkę opróżniona, ale też już osiąga swoje granice i tak samo tym bardziej teraz, jak nagrywam filmy na YouTube, to pamięci jest po prostu mało. Kolejny koszt to programy do edycji zdjęć. I oczywiście są programy darmowe, ale ja spróbowałam Lightrooma
I no zakochałam się po prostu w tym, jak można dużo zrobić ze zdjęciami. A niestety jest to program płatny, za który ja niestety dobrowolnie płacę co miesiąc. I kolejny koszt, którego się nie spodziewałam, to tak zwany GAS, czyli Gear Acquisition Syndrome. Czyli ten syndrom, który powoduje, że chcemy coraz więcej sprzętu i nabywać coraz więcej sprzętu. I ja bardzo podziwiam wszystkich tych, którzy po prostu kupują aparat z kitowym obiektywem i są zadowoleni do końca swojej przygody fotograficznej. Ja do tych osób niestety nie należę i nakupowałam dużo obiektywów, sprzedawałam dużo obiektywów i aparatów w poszukiwaniu tego zestawu, który dla mnie będzie najlepszy, ale też z takiej po prostu zwykłej ludzkiej ciekawości, bo ja technologii lubię. Drodzy Państwo, to tyle jeśli chodzi o moje ukryte koszty, które mnie zaskoczyły w fotografii. A co Państwa zaskoczyło albo przed czym Państwo chcielibyście przestrzec początkujących? Dziękuję bardzo za uwagę, drodzy Państwo. Bardzo proszę o kciuki w górę, jeśli tylko uznacie to Państwo za stosowne. To pomaga promować te moje filmiki i pomaga też algorytmowi, żeby gdzieś inni też jest znaleźli. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie.